Kochani, ale zanim zaczniemy film, bardzo Was proszę o łapki w górę, bardzo proszę o subskrypcję. Bardzo mi to pomoże w rozwinięciu kanału, a Was nic nie będzie to kosztowało. Także zapraszam serdecznie, nie spóźnijcie się na kolejne filmy. Także bardzo Wam dziękuję z góry. Także wielkie dzięki za wsparcie kanału, łapkami, za wsparcie kanału, subskrypcjami oraz za wszystkie wpłaty, które dokonujecie. Bardzo dziękuję. A podziękowania takie imienne będą na końcu filmu. Jeszcze raz zapraszam na film. No. Najpierw powinien łapkę w górę i subskrypcję. O to ci chodzi. Ja idę, mamo. Dzień dobry, moi drodzy. Wypadałoby coś nagrać chyba, co? Słuchajcie. Zapraszam na kolejny dzień świstaka w moim wykonaniu, bo po prostu mój dzień jest każdy. Dzień jak co dzień, także zapraszam Was. Jest godzina 8 rano, minus 10. Procedura śmieci, jedzenie, szpital, tata. Procedura poranna, na powrocie zakupy. Na powrocie zakupy. Powrót, gotowanie obiadu i procedura. Napadało śniegu jak cholera dzisiaj. Znaczy dzisiaj, właściwie to przez ostatnie 3 dni tak padało, ale dzisiaj przymroziło ostro. No słuchajcie, jestem tutaj w jednym z cieplejszych regionów Polski, Zielona Góra. Nie dlatego, że jest zielona od lasów, tylko dlatego, że jest zielona od winorośli, które się tu pędziło i były tu winnice. Grüneberg, tak się nazywało, także tutaj był region winiarski, dlatego winobranie jest piękne we wrześniu, gdzie tutaj Bacchus, czyli Bóg wina, ma swoją zabawę. Chodźcie, pójdziemy do parku, pokażę Wam jak wygląda. No, także idziemy. To jest mój park. Jak byłem mały, to tutaj się zjeżdżało z górki. Tu jest z górki na pazurki, a tam była rzeka. Nieraz było tak, że trzeba było zeskakiwać, bo rzeki do sanki leciały. O, nawet tutaj dzieciaki jeździły, widzicie? No i potem był problem. Rzucały się kamieniem ze sznurkiem, żeby wyciągnąć sanki, nie? Bo lód był za cienki. To były czasy, ja pierdzielę. Teraz za cholerę by tu dzieciaka nie puścił, żeby sobie zjeżdżał na sankach i kurde do rzeki na dół. Jaja. Chodźcie, zobaczymy jak pięknie wygląda las. A może ja przejdę tutaj dołem? Wyrypię się. Pod mostem? To może dzisiaj pod most nie. Jeszcze nie. Także piękne słońce. Piękne słońce. Ten park jest dosłownie 50 metrów od tutaj rodziców mieszkania. Stare wille po niemieckie. W tych parkach są jeszcze porobione. Dosyć dobrze utrzymane. Jakby ząb czasu nie trącił ani komuna. Na szczęście. Chociaż tutaj też były. Tam, widzicie, tam jest ratusz i kościół, a tutaj są takie bloki. To wszystko było w kamienicach dookoła. Także podejrzewam, że II wojna światowa tutaj, że tak powiem, wyczyściła. Stoją tylko takie plomby gdzieniegdzie. No. Ale jak jest biało, to jest fajnie, co? Też mi się to podoba. Jestem ładnie doświetlony. Słuchajcie, powiem coś Wam jeszcze o tacie. Tato, założę sobie kapturek, bo mi w uszy. Tato ma lepsze i gorsze dni. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale no generalnie chyba ku lepszemu.
muszę wam powiedzieć, że w ogóle przestał się zapominać, ale za to mowę ma taką słabszą. Nie wiem od czego, czy to język, czy taki język ma gruby. No ale lekarze mówią, że wszystko wróci do normy. Także w piątek będzie miał jeszcze tomograf. Także będziemy wiedzieli, o co go mam. A tutaj wam pokażę jeszcze. Tu są te tężnie szprotawskie. To znaczy właściwie to tężnia. Tak wygląda. Tężnia szprotawska. Obiekt zrobiony, ja wiem, z 5 lat temu. Ale normalnie spływa solanka po tych, nie wiem jak to się nazywa, po takich krzakach. I można sobie wdychać, inhalować. Dosyć sporo inwestycji takich jest, jak widzicie. Ławki, nie ławki, jakieś takie tutaj nad samą wodą. Naprawdę przyjemnie, naprawdę ładnie, naprawdę fajnie to wygląda. Z czego jak widać kaczki się najbardziej cieszą. No, także droga do szpitala tak u mnie wygląda. Potem wam puszczę drona, to wam pokażę basen, bo będziemy koło niego szli. O, się wyrąbałem. Tam jest basen. A i w ogóle co chwilę są takie stanice, że tak powiem, punkty postoju, bo tu kajakami można pływać, nie? Wypożycza się kajaki i można sobie miło spędzić czas. A tu wam pokażę, to są mury warowne Starego Miasta Szprotawa. Proszę bardzo, tutaj je doskonale widać. Na załączonym obrazku cały gród, widzicie, tu jest jedna z bram. O, tutaj. Wejście do miasta. Co chwilę były takie baszty. Mur jest z takich otoczaków zrobiony, bardzo solidny, bardzo duży, z 1,5 metra ma grubości. No, a tutaj z drugiej strony, słuchajcie, jest basen, gdzie wasz Piotruś, tam, zaraz puszczę drona, to wam pokażę. O, tutaj jest też kładki, gdzie wasz Piotruś tam z drugiego piętra na banie skakał. Wychodziłem o 8 rano, o 21 wracałem. Mama przez płot rzucała mi kanapki, bo nie chciałem wracać, a ja się popisywałem, bo oczywiście chciałem pokazać się wśród dziewczyn, jaki to jestem przekozak, nie? No, także tam jest basen. Dobra, słuchajcie, tylko puszczę wam teraz drona. I zaraz zobaczycie. No pięknie. A tak było jeszcze przed chwilą szaro-buro, bez tego śniegu. No śnieg to robi robotę. Od razu jest inaczej. Jest godzina 8:20. Czemu sobie pozwalam tak? O, tutaj proszę, jakie ławeczki, te zejścia. Wszędzie są takie balkony właśnie porobione na tą wodę, nad tą rzekę. I zobaczcie, nie uroczo? Przepięknie. A tu były takie chaszczory. Tutaj za tym płotem kiedyś w ryj dostałem. No, bo tam była szkoła specjalna u góry i no, towarzystwo było różne, że tak powiem. I oklepali mnie tutaj. To znaczy jeden mnie oklepał. No, znaczy oklepał. No, wiecie, jak to dzieciaki, nie? No kasę chciała, ja mu nie dałem, no. Tak było. No i także ja tu sobie idę. Taką macie dzisiaj króciutką wycieczkę. Niech ja się tylko tutaj nie wywalę. No i tutaj zawsze było tak, że te mury, nie mury, to były takie brudne, szare i tak dalej. Zobaczcie, jak czy nie uroczy wygląda ten most. A muszę wam powiedzieć, co tu było, jak to było i co z tym mostem się wiąże. I z kolejnym obiektem, który jest obok. Tam, poczekajcie, niech ja szybciej pójdę. No, zobaczcie, jakie fajne murale porobili. Takie tukan jakiś wąż, jakaś ryba, jakiś motyl. A tu wam pokażę takie coś, taki pół mostu właściwie jest tutaj, jak widzicie.
A te pół mostu to jest bardzo stary most, który leciał tam do góry koło basenu i jeszcze do góry do dworca kolejowego. I to jest most na tramwaj konny. I tam były takie szyny i tu leciały, jeszcze je tam u góry widać. Ten most leciał tu do tego mostu, którym zaraz przejdę. I tutaj normalnie jeździł tramwaj, tramwaj konny tramwaj. Jeszcze za zamierzchłych czasów widziałem to na zdjęciu osobiście, a u góry jeszcze są wbetonowane takie szyny jakby, ale takie szersze szyny. No, także, o, tak jak widzicie, no przeurocze to jest. Także polecam Szprotawę do obejrzenia. To całkiem urocze miasteczko. Całkiem przyjemnie nawet spędzić zimą czas. Czas tu biegnie trochę wolniej, trochę leniwiej. Ale całkiem przyjemniej. Dużo jest takich wiecie, małych przybytków, gdzie można małych miasteczek, które można sobie obejrzeć, gdzie można sobie lokalnie sprawdzić. O, tutaj obrócę was. Tu jest rzeczony basen, a tam jest ta wieża. Nie wiem, czy ją widać? Tu. Nie, tu nie tu. Gdzie jest ta wieża? Tu jest ta wieża. Dobrze. Tam z drugiego piętra na dole skakałem. Puszczę wam teraz drona, to wam pokażę. No i jak widzicie, kochani, ta cała czas szprotka meandruje wokół, kolejny most wokół właśnie tego naszego szprotawskiego ogrodu. I ona tak się wije, zakręca w lewo, w prawo. Także tak to tu wygląda. Super, co? Dzisiaj jest super światło, a tutaj z drugiej strony zrobili teraz taki hydropark tak zwany. Nie wiem, tu jest kolejna taka inwestycja szprotawska, gdzie tu jest właśnie takie miejsce pokazania, jak woda jest ważna. Tam jest taki młyn stary zrobiony. To jest taki park tematyczny. No. Hydrozagadki. Tu jest napisane u góry, także tutaj można przyjść, zobaczyć. Zupełnie fajnie to jest zrobione. Tu na tych palach były takie liny i można było się ślizgać. O, a tu jest retencja wody w przyrodzie, czyli taki naukowy park, pokazanie dzieciom, jak ważna jest woda i jaki jest obieg właśnie tej wody. Także do góry retencja oceanów, parowanie, kondensacja, atmosfera, opad, retencja śniegu i lodu, rzeki i przesiąkanie wody do gruntu. No, tu jest H2O, taki zrobione, o.
I taki park tematyczny z fajnymi huśtawkami, z jakimiś tymi. A tu wszędzie, widzicie, byliśmy z tamtej strony, a tu zaraz jak się podejdzie, znowu jest. Już znowu ta szprotka, która ona zakręca jak widzicie w ten sposób. Tu mieszka kaczka. No dobrze. No, także ona znowu tutaj leci. Zobaczcie, tu skręca i tam do parku. Także w Szprotawie muszę wam powiedzieć, że są dwie rzeki. Jest rzeka Bóbr i Szprotawka, właśnie Szprotawa. No to jest dwie rzeki oklające od części południowej i z części północnej. Właśnie ona się rozdziela i łączy się w drugiej części miasta. A tu wam pokażę, to jest cały czas zrobiona właśnie ta ścieżka tematyczna, a tu wam pokażę ciekawy most. Ciekawy most, bo zrobiony jest z śmigła turbiny wiatrowej. Tak, mamy tu bardzo dużo turbin, szczególnie tu w okolicach Niegosławic, Gościeszowic, Przedsławia. Jest sporo farm wiatrowych. No, a ten wodny park, dlaczego? Bo tu są szprotawskie wodociągi i kanalizacja, więc jakby takie tematycznie. A tu wam pokażę jeszcze właśnie z tego śmigła zrobiona kładka pieszo-rowerowa. Zawsze to coś, widzicie? Tu jest część śmigła. Proszę bardzo. To jest śmigło. On jest dużo dłuższy, tu jest ucięte, ale tu jest właśnie łączenie tego śmigła i dalej całe. A tu oczywiście nasza szprotka, a tutaj widzicie na dole, to jest właśnie ta przystań kajakowa, gdzie można dalej popłynąć. Fajnie, ja jestem bardzo dumny z tego, że są takie inwestycje, bo to daje tego uroku. Tutaj możecie sobie przeczytać do góry. Most rowerowo-pieszy nad rzeką Szprotawa powstał ze śmigieł elektrowni wiatrowych w 2021 roku. Jest to pierwsza tego typu konstrukcja na świecie. Jego długość całkowita wynosi 23 metry, rozpiętość między podporami 16,4, szerokość 4,3. Obiekt powstał przy współpracy Politechnika Rzeszowska. Projektant pani Agata Pawlak i projektant wykonawczy Robert Dudek. Proszę bardzo. Można? Można. O, i wszędzie. Tu jest bardzo leniwa rzeka. Także tutaj można i pod prąd nawet płynąć kajakiem. Nie zmęczycie się. No. Fajna ciekawostka? O, a tam jest koło kościoła dom moich rodziców. Dobrze. Idziemy dalej. Idziemy do szpitala. O co? Ja też mi się to bardzo podoba. Jeszcze jedną rzecz muszę wam powiedzieć. Dostałem ostatnio takiego maila. Dosyć nieprzyjemnego dla mnie. Może nie będę mówił kto, bo jakby nie, może ktoś sobie nie życzy, chociaż z przyjemnością bym to zrobił i powiedział. A mianowicie było to napisane tak, że ktoś się strasznie martwi o mnie i o moją rodzinę, że moi rodzice jedzą za dużo węglowodanów i cała historia diety, że są pewnie szczepieni, niezaszczepieni i tak dalej. Ja bym bardzo prosił, nie wiem czy to koleżanka czy kolega, no tak raczej od mojej rodziny to zostaw dla siebie te swoje komentarze do mnie. Oczywiście przepięknie się jakby zatroszczyłaś. Naprawdę nie musisz się martwić o mój nauk, że tak powiem, moje pijaństwo, moje niewysławianie się i trudność komentowania, gdzie ja się cały czas zacinam, nie kończę i paplam bez sensu. No, mój drogi widzu, moja droga, czy drogi kolego, no cóż, no jakby weź kamerę i zacznij mówić do niej. Bardzo chętnie, nie jestem może jakimś mówcą, nie wiadomo jakim, ale raczej wydaje mi się, że wszyscy mnie rozumieją. Tym bardziej, że jeszcze jest chłód, tym bardziej jest jeszcze
jakby jakiś wysiłek, który robisz, czy masz tą kamerę, trzeba myśleć, a może nie jestem aż tak inteligentny, żeby robić 3 funkcje naraz. Szczególnie, że ja nie mam planu, ani żadnej reżyserki, albo nie czytam sobie i nie odpowiadam na pytania, tylko po prostu mówię od was to, co myślę na dziś. No, także słuchajcie, co? No pytań niewiele miałem, czy tęsknię za Filipinami, tam Jola pisała, tak, tęsknię za Filipinami, obrócę was, to sobie popatrzycie jeszcze na szportawę. Tęsknię za Filipinami, tęsknię za ciepłem przede wszystkim, no ale są funkcje ważne i ważniejsze, także w tej chwili opieka nad rodzicami jest ważna, tym bardziej, że to jest jakby moja kolej, nie? Także, ale zimno, normalnie łapy mi odmarzają. A gdzie rękawiczki, zapytacie? Zapomniałem. A gdzie czapka? A też myślałem, że w kapturze dojdę, a gadam. No, także bardzo ci dziękuję, bo tam było na końcu, ja nie chcę cię hejtować, ja nie chcę tego, ale ja cię bardzo przepraszam. Nie było przepraszam, ale ja to tylko w trosce. No to ja mam nadzieję, że wiele osób bardziej potrzebuje troski niż moja osoba, a tym bardziej moja rodzina, a tym bardziej moi rodzice, bo to ja od razu dostaję, wiecie, piany na ustach, jak ktoś mi się tutaj do rodziców cokolwiek powie, nie? Tym bardziej, że to są przesympatyczni i kochani ludzie i naprawdę nie trzeba tutaj dietetyka albo mądrości ludowych, żeby no ich tu pouczać. Moja mama była pielęgniarką przez prawie 40 lat, więc naprawdę doskonale wie co, jak i kiedy. A uwierz mi, takich ludzi już nie robią, takich ludzi już mało jest, gdzie oni są tak wytrzymali. To jest epoka skała i naprawdę im parę węglowodanów więcej czy mniej, to jest betka przy 85 latach. No, chodźcie, jeszcze wam pokażę, jakby ktoś mi nie wierzył. Proszę bardzo, armatka śnieżna daje ostre. Normalnie Karpacz. O, tu miejsce na ognicho. Co, nie można fajnie spędzić ferii? I wcale nie trzeba daleko jechać. Zobaczcie, jak ona zasuwa. I zaraz tam pan ratrakiem to wszystko rozwiezie. No i dzieciaki tu hulają. Jak ja wczoraj o 20 wracałem do ojca, to do 8 szaleją. Znaczy jeszcze o 8, to jest ładnie oświetlone wszystko. O, proszę bardzo. Ua. I tak to wygląda. Sportowa i stok narciarski. Słoneczkowy. Może nawet na no, nie słoneczkowy, tylko na tych oponach, nie? Sobie zrobię zdjęcie. No, także fajowo. Tutaj obsługa. Dobry. No. A tu już jest szpital, gdzie leży nasz pan Ignacy. Jak się będzie dobrze czuł, to zrobię zdjęcie chociaż. Jak będzie fajnie wyglądał. No, szpital jest również po niemiecki, bardzo stary. Tam w środku są ładne zdjęcia. Pokażę wam, jak on kiedyś wyglądał. Także tu jest wejście do szpitala. Tutaj moja mama również pracowała kupę lat, 20 lat chyba. No, w tym szpitalu na oddziale dziecięcym. Także ławki, nie ławki. No taki szpital troszkę stary, ale w środku jest w miarę zrobione. Dobra, słuchajcie, ja wyłączam i wchodzę do ojca. No, wychodzę ze szpitala, także tato ze smakiem zjadł, ale dziś tak słabszy dzień ma. Trochę ma słabszy dzień. No cóż, ale pozdrowiłem od wszystkich, jakby ktoś pytał. To co, idziemy dalej. Przejście przez tą naszą szportawę i przez ten mój
mój dzień. Teraz idę na dół do Lidla zrobić zakupy i wracam do domu. W domu trochę ogarnę w domu. Ugotujemy coś na obiad, jakąś zupę i o 1:00 wracam tu do taty z zupą. Jakby mu tutaj, chociaż tu szpitalne jedzenie, dzisiaj zjadł takie zupę zacierkową, także spoko. Mleczną. Także zjadł ze smakiem. I teraz już zasnął, śpi. W nocy trochę podobno. Tam pogadał jak to on. I o, ratrak ruszy. O, widzicie? Taki. Teraz pan tu ratrakiem ładnie wszystko rozgarnie. I będzie zjazd jak ta lala. Polaris. Ale to nie jest nowe, chyba używane kupili. Service de piste de fan de promenade. No, jest francuski. No. Będzie można zjeżdżać, wyrównane. No, także tak jak mówiłem, o 1:00 z powrotem wracam, tu już też z jakąś zupą. Z tym znowu posiedzę tam do 2:00, 3:00, może do 3:45 i z powrotem do domu. Do mamy i o 19:00 tu 18, 19 z powrotem i toaleta wieczorna i do spania. I tak wygląda mój dzień. I oczywiście też się zmieniamy z siostrami czasami, nie? No ale ja z racji tego, że ja mam teraz więcej czasu, no to tak jest jak jest. No dobra, zobaczcie, tutaj jest kolejny park. Ja tu muszę wieczorem do was tutaj przyjść, bo tu jest wszędzie między tymi drzewami tutaj w tym parku są takie kolorowe żarówki. I pięknie wygląda, jak on taki jeszcze w tym śniegu taki blask kolorowy, nie? Także naprawdę bardzo fajna sprawa. O, takie widzicie tutaj altany. No, dzieje się, mówię. W Szportawie trochę inwestycji poczynili. Proszę bardzo. Taka altana, nie wiem, jakieś zaślubiny, coś. O, widzicie? I tu żarówki wszędzie dookoła są. Pięknie kolorowo jest, pięknie kolorowo. A zaraz pójdziemy na kolejny most. No, jak widzicie, tu dalej idziemy wśród tych zakrętów szprotawki, rzeki Szprotawa. I tu jest kolejny most. Tu był kiedyś stary most, ja jeszcze pamiętam stary most i to jest 2 razy już jest tak zrobione, że jest stary most, który jest właśnie taki po niemiecki, a tu jest główna droga na Bolesławiec, Wrocław, a obok wybudowany jest drugi. Tak samo w mieście jest też dobudowany obok most, także w Szprotawie mamy całkiem sporo mostów. Muszę wam powiedzieć, że nawet nie będę obawiał się powiedzieć, że to jest taka o matko, chyba mogę użyć takiego sformułowania jak lubuska Wenecja. O Jezu. No, także już wam pokazuję. Tu są te 2 mosty i oczywiście proszę, nasze logo szprotawskie, I love Szprotawa, nowe horyzonty. Także tak to wygląda. Dobra, ja idę do Lidla i nie wiem, co jeszcze będziemy robić. Jak widzicie, moi drodzy, tak wygląda mój dzień świstaka, jak na razie, dzień po dniu. Ważne, że cieszę się każdą chwilą tutaj z rodzicami, tak jak mi doradzaliście. Ciesz się, Piotrek, tym, bo później może tego zabraknąć. Wziąłem sobie to do serca, także tak też robię. Także słuchajcie, chwilę pospacerowaliśmy, pokazałem wam trochę Szportawę. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje. Proszę o więcej. Dziękuję za łapki w górę, podbicia
to bardzo, bardzo mi pomaga. Także serdecznie Wam dziękuję. Dzięki wielkie tutaj z naszego grodu szprotawskiego, pięknej miejscowości. Każdy z nas jest po trosze takim lokalnym patriotą. Także słuchajcie, z mostu nad Szprotką dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i zapraszam do następnego filmu. Co będę robił? Jeszcze nie wiem, ale z góry Wam dziękuję. Trzymajcie się, czuwaj druhny, zuchy i druchowie. Cześć!